Czekamy już na pociąg. Na razie bezpośrednio z lotniska, bo stąd kursują pociągi. Pojadę na Warszawa Wschodnia, nie, przepraszam, na Warszawa Zachodnia i przesiadka na Białystok. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry po raz kolejny z balkonu. Jednak tym razem nie z widokiem na Hiszpanię, a z widokiem na Polskę. Czyli zamiast balkonu śródziemnomorskiego mamy balkon podlaski, bo jestem w Białymstoku. Tak, przywiało mnie do Polski. Miałem nie lada podróż. Przybyłem wczoraj. Aktualnie sobie piję bardzo czarną kawkę, bo jeszcze nie zdążyłem zaopatrzyć się w mleko. Wczoraj przybyłem, niestety miałem aż 2-godzinne opóźnienie pociągu, co mi troszeczkę napsuło krwi, ale na szczęście zdążyłem jeszcze w nocy się wybrać na jedzonko, z czego może teraz materiał Wam pokażę. Coś, co bardzo uwielbiam w Polsce. Mój pociąg spóźnił się 2 godziny. Oczywiście tej części nie uwielbiam. Pociąg mi się spóźnił 2 godziny. Dotarłem tak koło, blisko północy, nie? Po 23 to tak srogo. To do apartamentu dotarłem tak koło północy, no i sobie pomyślałem, dobra, przebiorę się szybko. Lecę na miasto, na Białystok, na centrum. Skoczę sobie, poszukam. Tam zaszedłem do lokalu o nazwie Pizza Dealer. No i na zapiekane chciałem sobie skoczyć. No i patrzę, kurde, niby po północy, niby już tak się... No teraz to mamy już 1:00 nad ranem, może nawet trochę po. A miasto dalej żyje. I właśnie to mi się podoba, że w Polsce jest to piękne, że pomimo, że jest po północy, dalej można gdzieś zajść i zjeść sobie dobrą zapiekanę. I sami zresztą zobaczcie, jaką zapiekanę sobie oszamiłem. Oczywiście idę teraz spać, bo muszę przetrawić to, co zjadłem. Także wracając tu, czyli na balkon podlaski. Przepraszam, to właśnie jeszcze ślad mojej choroby. Tak wyszło, że z Hiszpanii przywiozłem przeziębienie. Ostatni tydzień przesiedziałem zarówno w pracy, jak i na lekarstwach, ale teraz musiałem pilnie do Polski się wybrać. Także jeszcze lekko wychodzę z choroby, ale jest w miarę stabilnie. Także pięknym tym widokiem Was witam i zapraszam na kolejny odcinek, tym razem z Białegostoku. No więc tak, dzisiaj mamy niedzielkę. Jest to praktycznie jedyny dzień, kiedy mogę coś dla Was nagrać. Ze względu na to, że jestem tu na naprawdę krótko i będę musiał ten czas również połączyć z pracą. I postaram się nie ciągać za dużo nosem, bo pewnie to będzie słychać na wideo i w mikrofonie. A wiem, że to jest nieprzyjemne i może irytować. Aczkolwiek, jako że mój stan zdrowia jest jaki jest, to musimy się z tym liczyć, że będzie to taki dodatkowy element tych filmów. W każdym razie postaram się Wam pokazać kilka ciekawostek białostockich, których chyba, tak mi się wydaje, że chyba nie poruszałem, kiedy ostatnio robiłem filmy z Białegostoku, bo wtedy też przecież zrobiłem taki obieg Białegostoku
z grubsza na szybko, żeby mniej więcej Wam pokazać, co jest co jest gdzie, co jest warte zobaczenia i tak dalej. Tutaj przede mną mamy ten piękny budynek, który jest w miarę nową konstrukcją w Białymstoku. W miarę nową, bo już to ma raczej kilka lat, ale z mojej perspektywy jest w miarę nowa. Jest to ten Teatr i Filharmonia Europejska. Kiedy ostatnio tu byłem, to jeszcze to wszystko nie było tak pięknie porośnięte. Teraz, kiedy patrzę na te wszystkie filary, te słupy, jak one już ładnie się zazieleniły, naprawdę robi to kozackie wrażenie. Tam oczywiście na górze też takie wzdłuż były donice na różne rośliny. No i ten znany spodek. Coś, co wygląda, ten dach troszeczkę jak jakiś ten statek kosmiczny, nie? UFO, czy też UAP, zależy jak na to patrzeć. O! Oczywiście ja nie będę szedł tam na górę, bo nie w tym celu tutaj maszeruję i mam ograniczony czas, a jako, że my już byliśmy kiedyś tam, to i tym razem chyba sobie troszeczkę odpuścimy. Także jeszcze jedna ciekawostka. Zaraz niedaleko od tego Teatru i Filharmonii Europejskiego nowego mamy postawiony Teatr Lalek. No i co go charakteryzuje? No jak sama nazwa mówi, występy, które tam są przy użyciu lalek i kukiełek. Jest to teatr skierowany na dzieci, ale nie tylko, bo są też występy dla dorosłych. I jeżeli nigdy nie byliście w takim teatrze, to naprawdę z całego serca Wam polecam, ponieważ jest to często bardzo fajne doświadczenie i jeszcze w dodatku niejednokrotnie bardzo wesołe, ponieważ przy użyciu lalek wszystko można zrobić bardzo komicznie, inaczej. Także zdecydowanie polecam taką wizytę. Tutaj jeszcze mam dla Was małą taką białostocką ciekawostkę. Zaraz obok naszego pomnika Bóg, Honor, Ojczyzna, po przeciwnej stronie ulicy, bodajże tu jest naprzeciwko uniwerku jakiegoś, chyba medycznego, mamy coś, co się nazywa Widzimisię. Konkretniej to są to takie malutkie pomniki porozstawione w różnych miejscach w Białymstoku i reprezentujące przeróżne rzeczy, tak? Jest jakiś tam widzimisię artysta czy coś, widzimisię jakiś tam inny. Tutaj mamy właśnie widzimisia z książkami. No i jak się dobrze pochodzi po mieście i się ma czujne, baczne oko sokoła, to można wypatrzeć je. One gdzieniegdzie stoją, czasami troszeczkę są poukrywane. Tak jak ten tutaj, którego można zauważyć, gdy się o nim wie, ale można obok niego przejść zupełnie obojętnie, nie zdając sobie sprawy, że on tam jest. A ja już zbliżam się troszeczkę bardziej do centralnej części Białegostoku. Przed nami cerkiew, dokładniej to Sobór Świętego Mikołaja Cudotwórcy i znalazłem obok kolejnego pana Widzimisia. Ten zbiera jakieś rybki do worka z 2 mniejszymi niedźwiadkami. A my pójdziemy, spróbujemy wejść do tej cerkwi.
Jest ona naprawdę piękna. Nie będę w niej gadał, bo słyszę, że się odbywa teraz msza. Prawdopodobnie, o ile w ogóle się uda wejść, rzucę tylko tam kamerą, żeby wam pokazać, jak pięknie ta cerkiew wygląda w środku, bo jej zdobienia naprawdę robią wrażenie. Niestety nie pokażę wam cerkwi od środka. Jestem bardzo zaskoczony tym, jak to funkcjonuje. Okazuje się, że na drzwiach jest wywieszka, że nie wolno wchodzić z kamerą do środka. Natychmiast mnie w cudzysłowie dopadł jakiś pan przy drzwiach, który powiedział, jeszcze zanim w ogóle wycelowałem kamerę, że nie wolno nagrywać. No i się pytam, dlaczego, o co chodzi? Czy to dlatego, że trwa msza, nie mogę ludzi nagrywać? Czy po mszy będę mógł to zrobić? No i on mówi, że nie, że muszę się zgłosić do kogoś tam z jakiejś tam diecezji o pozwolenie na nagrywanie i dopiero kiedy będę miał taki dokument i z nim przyjdę, to wówczas będę mógł nagrywać. A w innym wypadku jest zakaz nagrywania w środku. No zaskakujące, szczerze mówiąc jestem bardzo tym zdziwiony. No bo nie oszukujmy się, jest to piękna cerkiew i myślę, że o wiele lepszą reklamę by to im zrobiło w cudzysłowie, gdyby można było to nagrywać. No ale nie moje decyzje, tak? Dobrze, jesteśmy na ulicy Ludwika Zamenhofa. Mamy tutaj takie piękne siedzisko z odrobiną wody i pomnik właśnie przedstawiający podobiznę tego oto osobnika. A kim on był? No, Ludwik Zamenhof był Polakiem, ale pochodzenia żydowskiego i twórcą języka Esperanto, czyli języka, na którego składało się właściwie kilka innych języków, bo czerpał troszeczkę z hiszpańskiego, troszeczkę z francuskiego, troszeczkę z niemieckiego, troszeczkę z angielskiego, troszeczkę, prawie z każdego. O dziwo, zaskakujące, ale prawie w ogóle nie czerpał z języka polskiego, co według mnie troszeczkę boli, ale trudno. W każdym razie kiedyś tutaj był gdzieś jego dom, ale ten dom już nie istnieje, o ile mi wiadomo. I tak też zamiast odwiedzać jego dom, to postawiono mu po prostu pomnik, który ma upamiętniać mniej więcej fakt, że twórca języka tego Esperanto był stąd, z Białegostoku, tu mieszkał, gdzieś tutaj go chyba wymyślił, tak? A i żeby jeszcze tak uściślić trochę, to ta ulica, którą teraz szedłem i te fontanienki były, to była ulica Ireny Białówny. Prawidłowo ulica Ludwika Zamenhofa to jest ta tutaj, która ją przecina i ciągnie się w tamtą stronę. I tak też idąc tą ulicą wzdłuż tą ulicą Ludwika Zamenhofa, kiedy dojdzie się do jej praktycznie końca, natrafimy na taką oto zawieszkę i malowidło naścienne, ta część budynku oraz ten znak tutaj, które mówią o tym, że właśnie w tym miejscu stał, bo oczywiście już teraz go nie ma, jak to napis głosi, tu stał dom, w którym 15 grudnia 1859 roku urodził się twórca międzynarodowego języka Esperanto, dr Ludwik Zamenhof. Innymi słowy, oczywiście nie znaczy to, że mieszkał w tym bloku, bo nie mieszkał w tym bloku, tylko że w miejscu tego bloku mniej więcej stała kiedyś jego chałupka, jakiś tam jego domek czy coś. A tutaj to zdjęcie chyba przedstawia właśnie, jak wyglądała ten jego dom. No, dokładnie. Dom jeszcze, jak sądzę, istniał w 1935 roku, czyli jak się domyślam, został zmasakrowany w czasie II wojny światowej i dlatego już go tu nie ma. Przykra część historii. Niestety
żadna wojna nie jest fajna. I to by było na tyle, jeżeli idzie o ciekawostki związane z językiem Esperanto i jego twórcą. Także lecimy dalej. Jestem teraz przy Pałacu Branickich, czyli taki wasal Podlasia, jak to się mówi. Oczywiście nie będziemy poruszać totalnie wątków historycznych związanych z tym miejscem, bo już to zrobiłem w którymś tam poprzednim odcinku z Białegostoku i trochę nie widzę sensu się powtarzać. Tak naprawdę to przyszedłem tutaj sobie na część ogrodową w celu odpoczynku. Mam troszeczkę wolnego czasu i mam zamiar go dobrze wykorzystać, czyli poprażyć się w słoneczku, czytając książkę, a dokładniej to popchnąć parę rozdziałów do przodu, tą samą książkę co wcześniej, czyli o tej córce króla piratów. W każdym razie jeszcze chciałbym taką małą rzecz wspomnieć, korzystając z okazji, że teraz tu jestem. Ta część ogrodowa bywa nazywana ogrodem dolnym. Jest to ogród w stylu tak zwanym angielskim. No i co to ma oznaczać? Że jest to taka część bardzo parkowa. Czyli mamy jakąś tam fosę, otoczone to jest wodą, jest bardzo dużo terenów zielonych, czyli miejsc, gdzie można iść na spacer, posiedzieć i tak dalej. Ale Pałac Branickich również ma tą część, którą powszechnie się nazywa ogrodem górnym. I ogród górny z kolei, jak to się mówi, jest bardziej w stylu francuskim. Owszem, już widzieliśmy kiedyś ten ogród, ale skoro jesteśmy w okolicach wiosna-lato, to grzechem by było tutaj nie zejść i nie zobaczyć, czy aby to nie wygląda pięknie. O, także rzućcie sobie okiem na Pałac Branickich oraz tą część górną ogrodów, czyli właśnie tych ogrodów francuskich. Dolna angielskie, górna francuskie. Oczywiście chodzi tutaj o to, w jakim stylu one są zrobione, bo tutaj mamy tak pięknie wszystko poprzecinane, różne jakieś kwiatki posadzone. Tu naprawdę sztab ludzi o to dba i pilnuje i przygotowuje to do pory kwitnienia. To nie jest tak, że to sobie rośnie samo sobie samopas. Nie, nie, nie. Naprawdę duży sztab ludzi dba o to, żeby te ogrody wyglądały przepięknie. Jest to niejako taka perła i duma częściowo właśnie miasta Białystok. Piękne miejsce, żeby przyjść na spacer, zwłaszcza, że jeszcze jest ono otoczone różnymi przepięknymi figurami i posążkami. Często z takimi kanotacjami troszeczkę naleciałościami greckimi, tak? Czyli mamy różne postacie z mitów greckich. Właśnie jakieś fauny, nawet się pojawia coś na wzór sfinksów, co już też w poprzednim nagraniu kiedyś tam pokazywałem. Ale i teraz można przecież rzucić okiem. Jak się nie mylę, każda praktycznie z tych figur, takich mniejszych, jako ten z fletem i tak dalej, ma reprezentować jakiś inny też znak zodiaku. Tam na przykład ta pierwsza, którą Wam pokazałem, to był skorpion, a ta nie wiem czym jest, bo nie będę podchodził i nie będę sprawdzał. I to są te wcześniej wspomniane, coś na wzór sfinksów, czyli kobieta jakaś o cechach lewich, bo jej łapy i tułów wydają się być jak u lwa. O.
Jak widzicie, jest to typowo lwia łapa. I takie to są te piękne ogrody. Idę sobie poczytać trochę książkę. Jak jakiś troll wlazłem pod most. Tak, w takim spocie sobie usiadłem, żeby zejść ze słońca, bo już mnie za mocno prażyło. No i co? I dalej lekturka. Ale pomyślałem, że jeszcze Wam o czymś wspomnę, skoro już tu siedzę. Nie wiem, może mi się uda trochę kamerkę ustawić, zanim zacznę gadać, żebyście mieli lepszy widok niż tylko moja buzia. O! Ważne, żeby mnie było słychać, tak? Także o czym chciałem Wam powiedzieć? No chciałem Wam powiedzieć o tym, że zdałem sobie sprawę z czegoś. Białystok ma to do siebie, że jest niezwykle, ale to naprawdę niezwykle zielonym miejscem. Infrastruktura tego miasta ma to do siebie, że praktycznie wszędzie jest zielono. Jak się udamy na centrum miasta, to mamy tam drzewa lub drzewka już posadzone, które dopiero mają wyrosnąć. Jak udamy się gdzieś na względne obrzeża, pełno drzew. Takie parki jak ten wokół Pałacu Branickich, cały park Planty, to jest istna zieleń przecież. No i to mi uzmysłowiło, że chyba właśnie przez to, kiedy jeżdżę po różnych miejscach na świecie, czy to jestem w UK, czy jestem gdzieś, nie wiem, w Holandii, czy jestem, kurde, w Szwajcarii, czy gdziekolwiek bym nie pojechał, zawsze zwracam uwagę na to, czy jest dużo zieleni, czy infrastruktura miasta, miasteczka lub miejsca brała pod uwagę coś takiego jak tereny zielone. I myślę, że to wynika właśnie z tego, że się sam wychowałem w mieście, które ma pełno zieleni i moje serce gdzieś tam za tym najwyraźniej tęskni, tak? Tego moje serce szuka. I dlatego pewnie tak zwracam uwagę na to, czy w danym miejscu mamy dużo zieleni. Taka moja myśl, która wpadła mi do głowy właśnie ze względu na to, jak pięknie i zielono jest w Białymstoku. Chwali się to, lubi się to. W ogóle zdałem sobie teraz sprawę, że tutaj od groma ryb pływa. Te wszystkie tutaj na tafli wody, takie dzióbki wystające, to są ryby. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieli. Może ich nie spłoszę. Zobaczcie, ile tu jest ryb w ogóle. Ciekawe, czy to będzie widać. No jest ich tutaj w cholerę po prostu. Mam nadzieję, że obiektyw jest czysty i że będzie dobrze widać. No, ciekawość była silniejsza ode mnie. Ostatecznie przeszedłem się wzdłuż tutaj tych wszystkich statuetek. No dobra, nie wszystkich, ale przynajmniej za 8 zaliczyłem. I faktycznie każda reprezentuje inny znak zodiaku, aczkolwiek nie tylko, bo są też figurki, które reprezentują żywioły, czyli na przykład ziemia, powietrze i tak dalej. Zrobię Wam małą zlepkę z tego. Taką krótką, pokazującą każdy z osobna. Oczywiście zaznaczam, to nie będą wszystkie, bo sprawdziłem około 8. Ale jednak moje domysły okazały się prawdziwe.
tutaj wyzwania siłowe, jak najdłużej wisieć. O, właśnie puścił. Nie wiem jaki nabił wynik. 1:04 aktualnie. Minuta i 4 sekundy aktualnie najwyższy wynik. Zapomniałem mikrofon włączyć, więc mówię bardzo blisko do kamery. Może będzie mnie słychać, bo tutaj jest hałaśliwie. Co dzisiaj tutaj mamy? No mamy bardzo dobre rzeczy. Ta zupka to jest krem z białych warzyw ze śmietaną i prażonymi płatkami migdałów. Tutaj mam naleśniki z kaszą gryczaną, kurkami, no i serem podsmażony. Do tego 2 suróweczki i kompocik z czarnej porzeczki. Także ja sobie zacznę od tej zupki kremowej. Zobaczymy, co z tego dobrego wyjdzie. No. To może być dość ciekawe, nie? Marzenie, polskie jedzenie, marzenie. No, aż się samo rozpływa w żołądeczku cieplutko. No, marzyło mi się o takim jedzeniu. Jeszcze Wam je zaprezentuję na telefonie, żeby było lepiej widoczne. To ta zupka, kremik. Jednego rozdziubiemy, żeby zobaczyć, jak one w środku wyglądają. I takie smaki mamy w środku. Od razu go spróbuję. Ludzie, trzymajcie mnie, ja nie wyjeżdżam stąd. Autentycznie ja stąd nie wyjeżdżam. Zostaję tu i będę jadł. I na tym się skupi moje życie, będę po prostu jadł. No to jest dobre naprawdę. Tu macie kurkę chociażby. Wszystko elegancko w środku. Kaszka gryczana, kurki i ta suróweczka razem to się tak komplementuje normalnie, niebo w gębie. No, naprawdę dobre. A tu jest kiełbasa, ta od łosia i od bubra. I co spotkałem? Bubr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! Jak ostatnio tu byłem, to dopiero te graffiti robili. Taki oto jest efekt końcowy. Naprawdę elegancko im wyszło. Właśnie jadłem w tym barze mlecznym i muszę przyznać, jak to świętej pamięci Kononowicz i Major mówili, jedzonko musi się dobrze utuszyć. Na porządku musi się tuszyć. Tutaj się bardzo dobrze utuszyło. Normalnie pychota było. Szczerze mówiąc, to z Polski to człowiek nie chce wyjeżdżać nawet dla samego jedzenia. To jest tak dobre jedzenie w Polsce, gdzie byś nie zaszedł i coś zjadł, to po prostu aż rozwala kubki smakowe. Już czuję ból dnia, gdy będę musiał wyjeżdżać, ale póki jestem, obżeram się fest. No nie byłbym sobą być w Białymstoku i nie zajechać do Browar Stary Rynek na American IPA, czyli ten taki lekko cytrusowy browarek. I jeszcze mam zamiar drugi wziąć po tym, czyli standardowo marcowe, bo te dwa tutaj mi najbardziej podchodzą.
No i myślę, że troszeczkę niemal grzechem by było nie skorzystać, skoro jestem tu zaledwie na kilka dni. Także zdrówko wasze. No i co? Jak powiedział, tak zrobił. Jest i marcowe, bo najlepiej obydwa wypić. Trzeba dwa spróbować, jak się jest. Także jeszcze raz wasze zdrowie. No, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że to najlepsze piwo w Białymstoku. Nie wiem, może kogoś to obrazi, ale dla mnie to szczera prawda. I spotkałem kolejnego widzimisia bluesowego. Jesteśmy na Alei Bluesa i tutaj jest kolejny nasz widzimiś. Tu ostatnio moje książki kupowałem. Nie wykluczam, że znowu tam zajdę. Przywiozę sobie jakąś jedną książeczkę z powrotem, żeby mieć na wymianę. Skończę tą czytać, to będę miał kolejną. W każdym razie idę aktualnie na małe spotkanko z przyjacielem, z Patrykiem. Prawdopodobnie popykamy sobie w bilarda i to będzie chyba takie nasze zwieńczenie tego dnia. Dobra, także z Patrykiem wybraliśmy się do lokalnego sklepiku, tak? Tak, jesteś na kamerze, już nie unikniesz tego. Zabrał mnie na krynkę, coś czego nie piłem nawet nie pamiętam, od lat po prostu. To 20 na pewno. No, to jest istny smak dzieciństwa po prostu i smaki nie z tej ziemi. Sam zapach daje takie flashbacki dzieciństwa, że szok. Niby zwykły napój gazowany, a tyle niesie wspomnień ze sobą, że człowiek nie wie, w co wpaść. Także jedziemy, zaczynamy rozgrywkę. Może kilka rzeczy uchwycimy. Ja wygrywam, on przegrywa. Tak, według zasad on ma wygrać, ja mam przegrać. Niezależnie od wyniku. Dobra, to co? Zaczynaj. Ja? Anwar zaczynaj. Mamy. Kupisz już sobie stół do domu? Nie, ja bardzo mało gram. Głównie z wami. Tak, widzę. Dwie wpadły, tak? Widzę. Ty masz całe, tak? Kamera cię będzie rozpraszać i wygram. Łahahaha. No, panie, chyba pierwsza rozgrywka będzie moja, jak wygląda. To jest właśnie granie z rafami. Stoisz, patrzysz, po prostu bije. Ładnie. Dobrze. Teraz bierzesz specjalnie kamerę, żebym się tam... No chcę kilka ujęć z faktycznych uderzeń, no. Oj, panie. Słuchaj, musimy nagrać jakieś dobre wbicia, a nie... Tak, poczekaj. Chyba na lasku. Strzeliłem. Pięknie, widzisz? Jak chcesz, to umiesz. No dawaj, czekamy na twoje mistrzowskie uderzenia. Przykłada się profesjonalista. Pa, weszła! Ale elegancko. Ty farci pierdolony, ty nie że farcisz. No, tym razem już nie weszła. Awada, kadabra.
Jak wbijesz twój bilet, to znaczy, że jesteś homosiem. O, nieładnie. Nieładnie tak pogrywać ze mną, bo ja ją wbiję. Kulki, dobry jest. Pięknie siadł. I co, ty pewnie myślisz tak jak mój brat, że ja tam w Anglii codziennie w pubie trenuję? To ci coś powiem. Ja tego ja tak nie myślę. Ja myślę, że kupiłeś bilet na strych i tam grasz. Nie, to ci coś powiem, to jest moja pierwsza gra, kiedy graliśmy ostatni raz. Jeżeli to prawda, to tu jedzie ten, Trzecie Rzesze. Tak. Ten co mówił, że musi wygrać, ma jeszcze 4 bile, a ja już tylko czarną. Ale to i tak ja wygrywam. Tak, żeby było jasne i tak on wygrywa. Masz w to trafić. Tak. O, O. To jest tu cały, nie? tak, twoje są całe, tą czarną zwłaszcza. Ona też jest cała. O, Pierwszy raz z tego będę korzystał. patrzcie jaki profesjonalista. Tak. Pierwszy raz z tego korzystam. Serio? No. Ostatnio jak graliśmy chyba też używałeś, czy nie? A może nie? Pewnie to Paweł był. Pięknie. A, dobry strzał, kurde. Ty nie tak miałeś działać. Proszę zabrać rękę. Pa, nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to po prostu. Dobra. Alfamora. Klątwy na mnie rzucasz ewidentnie. Tak, mistrzostwo. To na kogo klątwy rzucam. Tak To możesz wrzucić, nie? tak to możemy grać, panie. Przypominam, że i tak ty wygrywasz. Jakie klątwy na mnie rzuca. O Boże chroni. O. Brawo Patryk, wygrałeś. Zdrowie. Ale żeby popatrzył. No, ty lubisz pełne, co? Zawsze pełne bierzesz. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Co dalej zrobi? Nie, ze słowy. Co dalej zrobi podlaski mistrz bilarda? Nie widzę. O, A czemu nie wiem, albo jechał w to biało i źle uderzą bilet. być może. Chcesz trochę lekcji? Może ci to pomoże. Nie jesteśmy. Za darmo. Pierwsza sprawa. Tak ja przynajmniej to rozumiem. To nie są profesjonalne lekcje, to jest z mojej wiedzy. Jak chcesz na przykład uderzyć szybką, no to wiadomo, musisz mocno kijem uderzyć, ale celujesz mniej więcej w środek bili. No to ja tak staram się. Nawet lekko u góry, bo jak za nisko zjedziesz, to ci bila podskoczy. To wiem, no. No, jak chcesz skoczną, to u dołu. Jak chcesz białą podkręcać, to w bok jej uderzysz. Ale jeżeli chcesz inną bilę podkręcić, czyli na przykład byś chciał, nie wiem, tą piątkę podkręcić, no to wtedy i tak mierzysz, że w swoją uderzasz w środek, ale za to w tą celujesz gdzieś na boku lekko i w zależności od kąta nachylenia wiadomo będzie albo mniej, albo bardziej gdzieś tam się ona odbijać. Pokaż to na czarny. Jeszcze chyba nie pora na czarną, wiesz? Darek, to kiedy jesteś? Do kiedy Czy jestem? jesteś sam? Jestem sam i jestem do czwartku. Środy właściwie, bo w czwartek już jadę. O, tak, wiesz? Dobra, gdzieś tam rozwijamy te dalekie. Czemu nie?
Ha, teraz ja piłem białą. Jest, wygrałem. Taka profeska. Nie no, to biała, a nie czarna. To jeszcze nie zwycięstwo, proszę. Idzie pan stamtąd zaczynać z linii. To czemu z linii, a nie z byle ten? No nie, z tego co wiem, to jak białą wbijesz, to musisz z tej linii startowej zaczynać. O, tylko że możesz sobie położyć białą gdzie chcesz na tej linii. No to ja inaczej grałem zawsze. No, No, zawsze sobie grali. Dobra, no. Jak chcesz, możemy na inną zasadę zagrać. Gdzie chcemy. No to zrób, że gdzie chcemy, no. Bo ja wiem, że są różne zasady. Różni ludzie różnie grają, nie? No patrz, celuj w środek. Prawie, no. Mało ci brakowało tym Ale razem. to się, o co chodzi? Że zawsze mi jest ten w bandy i celowałem w środek. No ale może bila nie była tak równo nastawiona na tą, na dołek i może musiałeś się lekko skręcić, żeby trafić. Bo widzisz, na przykład to teraz mam żółtą, nie? I gdybym uderzył po prostu prosto, To ona by uderzyła w bandę. widzisz, ona w bandę uderzy. Ja muszę w nią Ale uderzyć. ta była centralnie na środku. A no to ja nie wiem, to może lekko ci zeszło. Bo ja teoretycznie teraz powinienem o tutaj lekko uderzyć po skosie, żeby ona leciutko wykręciła. Nie pokaż się. Oczywiście to jest teoria, bo w praktyce jak się ma zeza, to i tak się nie trafi. No to ja chyba mam zero. Ja na pewno mam. Tam widać. O, widzisz? A propos. Pięknie poszło. Oszust. Jak to? To jest oszust. Przepraszam, wypraszam sobie. Wszystko uczciwie. Kupisz sobie stół bilardowy na stryk i tam gra z ziemi. Jego brat to potwierdzi. Kłamca, kłamca. Tutaj to już skucha. Farcie pierdolowy klap. Zobaczmy, co tam Patryk zdziała. Zobacz, teraz jaką skrajną będę uderzył, bo chcę aż w ten róg trafić, nie? Więc będę uderzał tak, żeby praktycznie szurnąć ją z tej strony. I muszę to zrobić też troszeczkę mocniej, bo jak za słabo to zrobię, to nie będzie wystarczającej mocy, żeby ona się tam dotoczyła. Tak to rozumiem, nie? No i wbiłem swoją, ale też wbiłem twoją. No to się byle bitą. Więc jest faul i ty zaczynasz skąd chcesz chyba, tak? Tak się dogadaliśmy. Tak się dogadaliśmy. Idziemy po najlepszej linii, po najłatwiejszej linii oporu. O, jakiego kąska sobie wybrał. Pięknie, pięknie, proszę pana, gratuluję. Biłbym brawa, gdybym nie miał rąk zajętych. Arek mówi, że nie ma jak się z tobą spotkać. No ja go nie winię, ja tu spontanicznie przyjechałem prawie. Ja sam nie wiem, czy będę miał czas się z każdym spiknąć, jak mam być szczery. Próbuję jakoś tak z rodziną się ogarnąć, bo dzisiaj mój jedyny dzień wolny tak naprawdę. Już od jutra, wiesz, praca. Ja też. Że myślę, że dużo zyskaliśmy, że dzisiaj się mogliśmy na bilarda wybrać. Pa. O, ale blisko było. Nie? Ale wbiłeś biało. Nie wbiłem. Patrz, są do kieszeni. No, do tej kieszeni. I czekaj, bo tych zasad to mogę skąd chcę. Nie, ja mogę skąd chcę. A ty możesz skąd ja ci powiem. Możesz od stąd. Widać. Stąd? Nie, że Dobrze, nie mówię stąd. No to stąd. Sam wybrałeś to miejsce. Nie patrz tak na mnie. się nie rozejrzałeś po stole dobrze. Nie idzie, patrz, brawo.
Bardzo ładnie. A ja sobie... Trzeba łyka wziąć, bo gram, a nic nie popijam. Ładnie, ładnie, weszła. Pięknie, panie. To rozumiem. Teraz mówisz moim językiem. Halo, 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 wielki. No, tu już się omsknęła. Mam to uwiecznione. Ale kiedyś graliśmy na zasadzie, że jak raz wybierzesz dziurę do czarnej, to już zawsze musisz nie celować. Tak, kiedyś tak graliśmy. Mało tego, graliśmy też kiedyś tak, że koniecznie musiałeś po przekątnej do tej, gdzie ostatnią bilę wbiłeś. Tak? Czyli jak na przykład bym tutaj wbił ostatnią bilę, to czarna by musiała iść koniecznie tutaj. Ale ja nie wiem, na jakich my zasadach gramy. Fair play. Tak. My gramy na zasadach, Friend with benefits. tak, friend with benefits, na dowolnych. Ja tam widziałem, że szurnęło, nie? Ja nie widziałem, myślę, że to faul był. Ale spoko, niech ci będzie. Nie no, bo gram uczciwie. Przegraliśmy z finałem. Tak? Wiesz, że to dla ciebie oznacza prawdopodobnie skuchę. Wiem. Zagramy na taki Dziękuję. że... Przed wami czarnulka. Jedna kocica piękna. A tam jeszcze leży w krzaczkach Zuzia. Noż, to. Tak? No. No, wąchać mnie musisz? Pewnie psa czujesz, co? Oś, ty. Cześć Zuzia, cześć. Kopelat, co? Kopelat. Chociaż w sumie to chyba ostatnio z rok temu się widzieliśmy. Już? Twoje koty molestuje. Także my już po spotkaniu. Oczywiście, jak już ustaliliśmy, Patryk wygrał. Ja idę sobie z powrotem do apartamenciku. Jakiś szybki prysznic wezmę, bo troszeczkę się dzisiaj zabiegałem. No i co? I lecę się zobaczyć z familią albo dzisiaj, albo jutro. Jeszcze nie wiem, muszę się z nimi skontaktować. Przed nami jeden z fajniejszych muralów w Białymstoku, którego ostatnio nie uchwyciłem, jak byłem. Myśli pocztówkę dla babci i dziadka. Przy samym zoo mamy kolejnego widzimisia. Ten reklamuje wręcz akcent zoo. Witam w nowym dniu. Jestem w okolicach ratusza. No, dzisiaj cały na złoto-brązowo. Wybieram się właśnie do sklepu. Być może kupić sobie krótkie spodenki, bo troszeczkę grzeje. Mam chwilę przerwy, także mam zamiar ją dobrze wykorzystać. I przy okazji natrafiłem na kolejnego widzimisia. Tym razem mamy takiego strąbko. Podoba mi się ten koncept, że jak jest przejście podziemne, na górze jest autostrada, ulica, skrzyżowanie, to że pod spodem są miejsca na takie lokale, jakieś różne sklepy po bokach. Ja uważam, że bardzo dobrze zagospodarowana przestrzeń. Dobra, wziąłem sobie jakieś spodenki ze sklepu Reserved.
Nie wiem w sumie z jakich sklepów się tutaj w Polsce kupuje najczęściej, ale takie mi przypadły po prostu do gustu. Takie nieco zwykłe, trochę dresowe, krótkie spodenki, myślę, że się nadadzą w sam raz. No i jutro jest Dzień Matki, także muszę jeszcze tu pochodzić i coś poszukać, jakiegoś lokalu, który może sprzedaje coś, co mogę kupić mamie. Skoro już jestem w Polsce i akurat ta data wypada, to akurat świetna okazja, żeby coś tam skołować. Mała przerwa na kawkę, cappuccino i deserek z tapioką. To co, dzióbki? Żegnamy się praktycznie. To na tyle mojej polskiej przygody. Trzeba się uzbierać z powrotem. Tak sobie poczytuję jeszcze dalej tą książkę o tej córce króla piratów. Już ponad połowę przeczytałem i to trochę spoiler, więc jak macie zamiar to kiedyś czytać, to może niekoniecznie chcecie to oglądać dalej, ale autorka mi trochę zaimponiła, bo wtrąciła tutaj fajną rzecz. Główna bohaterka w pewnym momencie zaczyna używać swojej supermocy, że tak powiem. A jest to supermoc, która jest uwarunkowana jak najbardziej, udowodniona niejako naukowo, tak? I nosi ona nazwę synestezja. I w jej przypadku to przejawia się tak, że ona wprowadza się niejako w coś w rodzaju transu, jakiegoś stanu umysłu i jest w stanie widzieć ludzkie emocje w postaci barw. I to jest bardzo, bardzo fajny wątek wpleciony w tą książkę, który mnie mega zainteresował, że w ogóle autorka pomyślała w tym kierunku, żeby dodać coś tak fajnego. I jak to może się przydać, kiedy jesteś na łajbie piratów, którzy nie są koniecznie wobec ciebie przyjaciółmi i musisz trochę lepiej rozumieć, jak grać na emocjach i jak doprowadzić do pewnych sytuacji, tak? A widząc emocje w postaci kolorów, to co ludzie mówią, niekoniecznie musi się pokrywać z tym, co czują i o wiele łatwiej jest dzięki temu wyczuć fałsz i wiedzieć, jak jest naprawdę. Także bardzo fajny wątek, bardzo mi to zaimponowało. A z tego miejsca praktycznie się z Wami żegnam. Także następne wideo prawdopodobnie już będzie gdzieś z UK. Do zobaczyska. Szedłem sobie na dobroci tuż przed odjazdem. Spicy cinnamon. Niby to z menu zimowego, ale czemu nie? Myślę, że będzie wyśmienicie. Pyszniarska herbata, lekko słodziutka, z taką szczyptą pikanterii. No i oczywiście cynamonowym smaczkiem. Jak widzimy, tu mamy też goździki powbijane. Także smaczkiem się ładnie przechodzi. Naprawdę polecam.